Witajcie, kochani kosmonauci, szacowni, genialni, azowie, dzieci bogów. Witajcie, przed Wami Monika Burzyńska, psycholog tantryczny, psychotronik. Opowiadam Wam na kolędzie, o co chodzi z dziećmi bogów i z... Wybaczcie, to sztuczna inteligencja nadaje swoje. Opowiadałam na kolędzie, dlaczego kosmonauci. Kosmonauci, bo Ziemia jest statkiem kosmicznym, a dzieci bogów, bo to my. Zajrzyjcie do materiałów, jeżeli nie jesteście zaznajomieni, o co chodzi. A dzisiaj witam Was z materiałem o programowaniu siebie za pomocą wody. I w dodatku, kiedy to nagrywam, jest bardzo niezwykły dzień, ale o tym za moment, więc zostań ze mną do końca, bo w tym konkretnym materiale nauczę programować Ciebie, siebie samego, siebie samą, właśnie przy użyciu tej niezwykłej substancji, a może nawet istoty, którą jest woda. Za chwilę o tym bardziej. Ale najpierw po jakiego wałka programować siebie? W najbardziej skrótowym wyjaśnieniu programujemy siebie, ponieważ, gdyż albowiem to, czego doświadczamy w naszym życiu, to, co nazywamy losem, jest pewną formą programów, które już są zasiane w naszej świadomości, w naszej podświadomości. Ty, mój widzu, jesteś już na tyle wykształcony, że absolutnie to wiesz. Więc programowanie siebie to jest świadome wybieranie programów, które chcesz w sobie mieć, żeby ich doświadczać w swoim życiu. I jest na to wiele różnych sposobów, naprawdę wiele. Zaczęłam nawet o tym taką rozprawkę semi-naukową pisać, że w zasadzie systemy polityczne, zwłaszcza takie totalitarne, hipnozy, religie, gaslighting, magia. O tak, mówiłam Wam, że psychologia jest wnuczką magii. Magia jest właśnie taką formą programowania. Pieniądze są formą programowania. Serio, to wszystko są programy. A przez te programy zadziewa nam się nasza rzeczywistość. Dlatego programować się warto, czyli warto wybierać, co się ma tutaj. I w zasadzie jakby cała moja praca jako psychologa i psychotronika, bo psychologia mi nie wystarczyła, musiałam dalej szukać, właśnie się skupia na tym, jak dobrze zaprogramować człowieka, żeby mógł uruchomić w sobie. Chociaż w zasadzie teraz mi przyszła taka myśl od moich niewidzialnych nauczycieli. Nie chodzi o czyste same przeprogramowanie. Chodzi o oczyszczenie nas z całego syfu, który nam już wrzucono, wszystkich ograniczających przekonań i wierzeń, ponieważ to blokuje nasz pełen potencjał jako właśnie dzieci bogów. Więc kiedy uda nam się wyczyścić cały syf zaprogramowania, który dotąd żeśmy mieli przez religię, przez wiarę, przez politykę, przez wychowanie, to uda nam się odpalić nasz pełen potencjał. I o tym to jest. I tak jak mówiłam, jest wiele form programowania, takie systemowe, straszne przed chwilą wymyśliłam, wymieniłam, ale ty możesz, nie tylko możesz, ale i umiesz programować siebie sam. I są to znane Tobie dobrze afirmacje, medytacje, autohipnoza, wizualizacje. Ja mam na przykład taki program, takie umówienie się ze wszechświatem. I serio, na tym programie pokażę Wam, że program może być dowolny, naprawdę, taki z kosmosu wzięty nawet. I mój też się urwał z choinki,
Jeszcze choinkę, czekałam do tego nagrania, żeby rozebrać choinkę. Także jeszcze ona robi za background, ale właśnie mój się urwał z choinki, sposób na programowanie. Toż wiecie, ja się zaprogramowałam w taki sposób, że jeżeli zobaczę niebieskiego motylka, zastanawiałam się nad deklinacją, to moje życzenie się spełni. Jak sobie myślę życzenie i pojawia się gdzieś w przestrzeni niebieski motylek, może być namalowany, może być na filmie, może być żywy. I tu się właśnie zaskoczyłam, bo kiedy tylko się umówiłam na ten program, zaprogramowałam swoją jaźń na program niebieski motylek, nagle to ja się tranzytowałam do tych miejsc, ale nagle w mojej rzeczywistości, w moim tunelu rzeczywistości zaczęły się pojawiać żywe, niebieskie motylki. Także parę moich życzeń się spełni, wiem. Więc może być to modlitwa, może być niebieski motylek, a może być to woda. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, jak programować siebie wodą i dlaczego akurat wodą, zostań ze mną do końca. Ale właśnie najpierw, zanim zacznę Ci opowiadać programowanie wodą, to chciałabym Ci powiedzieć baśń. Baśń. Wy lubicie bajki. Nauce jest już znane to, że kryształy, formy krystaliczne, zarówno te stałe, jak i ciekło-krystaliczne, potrafią przechowywać informacje. I nauka się przyjrzała właśnie temu aspektowi między innymi wody, że woda jako ciekły kryształ potrafi przechowywać informacje. I ja dla Was, przez zupełny przypadek oczywiście to się trafiło, wynalazłam taką super ekstra perełkę i to znalazłam ją w swojej szafie, czyli na mojej stronie internetowej instytutarete.pl. Wrzucę Wam link do tego, do niesamowitego artykułu, który jest pracą naukową polskiej naukowczyni. Czekajcie, nie wiadomości od wody. Gdzie ja to miałam? Niezwykłe właściwości zwykłej wody. Jest to praca naukowa doktor inżynier Sergi Filin z Polityki Szczecińskiej i wrzucę Wam naukowo. To, co ja teraz będę mówić baśniowo i magicznie, to mamy to naukowo opracowane, jak woda jako ciekły kryształ przechowuje informacje. Ja tylko tutaj przytoczę ostatni wniosek z tego artykułu zamiast zakończenia. I cóż nam z tego? Może spytać część naszych czytelników, bardziej zatroskana problemami promocji swoich klimatyzatorów czy obudową parku sprężarek w zakładzie przemysłu spożywczego. Otóż to, że na przykładzie odkryć związanych z właściwościami wody stoimy na progu skoku do opanowania zupełnie nowego poziomu wiedzy, nowych postaci energii, w pierwszej kolejności energii myśli, nazywanej energią psychiczną lub energią niskiego poziomu. Nie będę absolutnie czytać całej pracy naukowej, tylko mamy to naukowo pokazane i oczywiście jakby tak. To jest taka perełka sprzed 11 lat, także Monia zaskoczyła się nowością. Ale jest link, dostaniecie. A teraz bardziej baśniowo. Mówiłam Wam już w nagraniu woda, ciekły kryształ. Nie będę tego powtarzać, że woda potrafi przechowywać informacje. I o tym ciekłym krysztale wrzucę materiał i dostaniecie ten naukowy artykuł. Ale woda to nie tylko ciekły kryształ. Woda to święty element. Jest 4 święte elementy. Woda, ziemia, ogień i powietrze. I z nich potem jakby
no można powiedzieć, że tworzy się, ale nad nimi jest piąty. Niektórzy nazywają go eter, etereum, inni akasz, co się tłumaczy jako przestrzeń. Więc mamy te 4 i piąty nad nimi. I wśród 4 świętych, ale żeby wam to wytłumaczyć bardziej baśniowo, to muszę was zabrać spod tablicy Mendelejewa. Woda zechciała być ze mną bardziej w jedności. Najwyraźniej potrzebuje bardziej poczuć wodę. Spod tablicy Mendelejewa, czyli spod samego układu H2O, 2 wodory, 1 tlen przyczepiony do tlenu, zabrać was pod strukturę tkanki rzeczywistości, o której opowiadał Sokrates i Platon, że pod kwarkami, pod atomami, pod pierwiastkami, tak jak tkanina rzeczywistości jest utkana, ona jest utkana z wzajemnych przemian tych 4 elementów. Według Chińczyków według 5, tak? Ale na Ziemi etereum to tak słabo uczestniczy. Na planecie Ziemia mamy te 4. Czyli to jest, mówimy o samej tkani istności, rzeczywistości. Woda, ziemia, ogień i powietrze. Pod pierwiastkami to jest. I to są 4 elementy podstawowej mocy, z której stworzony jest kosmos. Nasze ciała, gwiazdy, dąb i źdźbło trawy. I wieloświaty, wielowymiary, cały kosmos. To nie, że tylko mgławica Magellana. Wszystkie wymiary wszechświatów. Absolutnie wszystkie. Z tych 4 elementów. Więc jest to świętość. Budulec wszechświata, święty. Ale fajnie być w wodzie. Naprawdę tak. Bo ja sobie tak tutaj na bogato oblałam spódniczkę. A dzisiaj miałam na ten temat rozważania, bo ja ostatnio zaczęłam pisać piórami, a pióra mają atramenty niewodoodporne, więc teraz muszę bardzo uważać na swoje notatki. Więc woda to ciekły kryształ. I kryształy, mówiłam wam, że zapamiętują, do tego dostaniecie pracę naukową, ale woda to też element, żywioł, jedna z pierwotnych sił inteligencji natury. I według wiedzy wedyjskiej, ten wykład będzie w większości o wiedzy wedyjskiej, według IKGB, bo same programowanie wody to od generała Ratnikowa sobie weźmiemy. Według wiedzy wedyjskiej ziemia, element ziemi i element wody, czyli te podstawowe elementy tworzące wszechświaty, to są elementy, które wszechświat, kosmos używa do zapisywania wiedzy, zapisywania informacji. Przecież teraz mi się pokazuje przecież, że etereum też jest pamięcią wszechświata. Okej, nie będę wam mieszać. W przestrzeni materii to woda i ziemia są tymi elementami, które zapisują, pamiętają. I w przypadku wody to jest tak, że ona pamięta wszystko, z czym się zetknęła. I jako ten ciekły kryształ, i jako element, jako żywioł. Przepływa przez coś, zapamiętuje zetknięcie się z tym. Ale nie tylko. Bo tak jak tutaj przeczytałam wam fragment artykułu pracy naukowej, niezwykłe właściwości zwykłej wody, że tutaj naukowcy odkryli wpływanie siłą myśli, wpływanie falami energii psychicznej na wodę. To też absolutnie potwierdził Japończyk świętej pamięci, dr Masaru Emoto. Widać dobrze, czekajcie, zerknę sobie ten Woda, obraz życia. Bardzo polecam wam tą książkę. I tutaj on robił eksperymenty, to wam jest również znane, w jaki sposób kryształy wody zachowują się, kiedy
wpływało się na nie samą energią myśli. Czekaj, o tutaj mam na przykład, jak kryształ wody zamrożony wyglądał, kiedy mnich śpiewał nad nim sutrę z Tybetu na przykład. O, tutaj macie. To jest sutra z Tybetu. A czy ja wam znajdę taką wodę? Elvis Presley, Heartbreak Hotel, czyli hotel złamanego serca. Tu. Tu. Heartbreak Hotel. A tutaj mamy obok te piękne pieśń ludowa celtycka. Zupełnie inne emocje niż hotel złamanego serca. Nie chce już mi się szukać heavy metalu, tu gdzieś jest jeszcze heavy metal. Jak woda słuchała... O, mam! Jest! A tu se woda posłuchała heavy metalu. Zobaczcie, w ogóle nie są stworzone kryształki. Ale nie tylko dźwięk, energia... ale mi się ładnie otworzyło. A tak wygląda miłość i wdzięczność. Miłość. Zapamiętajcie. Tak miłość i wdzięczność wygląda. Zaraz ja będę puszczać wodę oczami. Monia, opanuj się. Miałaś panować nad emocjami. Obiecałaś sobie. Nie płakać przed kamerą. No kurde, zaraz będę na teletubisiach nawet płakać. No dobra. Więc tak jak wam napomknęłam, mamy do czynienia nie tylko z czymś, co jest fizycznie ciekłym kryształem i zapamiętuje informacje. Mamy do czynienia z pierwotną inteligencją natury. Taką pierwotną, z której kosmos jest zbudowany. I taniec tych 4 pierwotnych energii, inteligencji tworzy wszystko to, co widzimy. Czekaj, nie rozmazałam się? Nie. To był cały czas wstęp, a teraz bajka. Tak tylko w ramach baśni. Wyobraź sobie, co by było, gdyby woda była żywa. Cała woda w kosmosie jakby była jednym wielkim organizmem, wielką kosmiczną istotą obdarzoną niezwykłą kosmiczną inteligencją. Taki niezwykły, ciekłokrystaliczny byt, który jest i w oceanie, i w twoim ciele, i leci gdzieś tam zamrożony daleko w komecie i jest na księżycach Jowisza. A co jeśli kryształy, krople, fale wody potrafią ze sobą rozmawiać, komunikować się, tak jak komórki w twoim ciele? Przekazywać sobie informacje, które zapamiętały. A co jeśli woda w twoim ciele potrafi rozmawiać z wodą, siostrą, kroplą w oceanie i w kosmosie? A co jeśli tak jest naprawdę? Bo wiesz, starożytna wiedza wedyjska mówi, że właśnie dzisiaj, kiedy to nagrywam, 19 stycznia, z 19 na 20 stycznia, i to jest wiedza od Urusłana, istoty, która twierdzi, że ma 8,5 tysięcy lat i jest takim duchem słowiańskim związanym z dolmenami. I wiedzę tą spisał pan Sawrasów. Mam tutaj jeszcze tylko taką adnotację. W religii prawosławnej dzień 19 stycznia jest świętem Chrztu Pańskiego. 19-20 stycznia Dzień Zjednoczenia we Wszechświecie. 19 stycznia, w Dniu Zjednoczenia we Wszechświecie,
Poprzez wodę Ziemia otrzymuje nowy przepływ możliwości energetycznych oraz ciągłość swojej żywotności, w tym także, aby wszystko rosło na Ziemi. Wewnętrzne ziemskie kanały energetyczne, a także kanały wodne, wodne warstwy Ziemi otrzymują kosmiczny energetyczny pokarm. Energia ta pozwala rozmnażać się dobrym, życiodajnym energiom, molekułom oraz transformacjom wewnątrz jądra atomu w skali całej Ziemi. Jest to kod Ziemi. 19 stycznia woda zmienia swój skład molekularny. Inaczej mówiąc, energia życia wzrasta w niej wielokrotnie. Jeśli przeprowadzicie analizę w warunkach laboratoryjnych, niczego nie znajdziecie. Zmiany zachodzą na poziomie atomów. One zmieniają swój życiowy potencjał. Woda jest życiem zawsze, ale 19 stycznia jest życiem zwielokrotnionym. Znowu, nie będę czytać teraz całego artykułu, wrzucę Wam link na dole, a on się znajduje u mnie na stronie od wielu, wielu lat tak naprawdę. Co roku jest 19 stycznia, co roku jest to święto zjednoczenia wody we wszechświecie, ale tak bardzo mocno poczułam, że potrzebuję w tym roku z Wami się podzielić tą wiedzą w formie wideo i jednocześnie Wam za chwilę podam od generała Ratnikowa informacje, jak należy programować wodę. Część już z nich już macie, jest w materiale Woda, ciekły kryształ, link pod spodem. W każdym razie tak do clou, w tym dniu można świętować zjednoczenie wszechświata. To znaczy to, co Wam przed chwilą mówiłam w baśni, kropla wody zamrożona gdzieś na komecie, woda na księżycach Jowisza, woda w galaktyce. Gdzie? Wielkiego Psa, Syriusza powiedzmy, albo Arkturianie są fajni, albo woda z Plejad, woda z centrum galaktyki. Za chwilę Wam powiem o centrum galaktyki. To wszystko naiwania informacją teraz, tutaj, do nas. I woda Ziemi przyjmuje tę informację i drga, i drży z potęgą życia. Kto się rodził 19 stycznia, Boże, jakie ma szczęście. Bożenka, przyj! Moja koleżanka jest tuż przed. Bożenka, dawaj. Wszyscy jesteśmy z Tobą. Jak należy świętować? Bo tak, woda wszędzie. W rurach, w dzbankach, wszędzie, gdzie ją masz, ma niezwykłą właściwość kosmicznej wody boskiej, wody żywej, tego 19 stycznia. Myj się, jak należy obchodzić święto wody. Myj się, ile wlezie. A za chwilę Ci powiem o tym programowaniu wody i być może właśnie taki fajny rytuał sobie zrób. Ja zanim to zaczęłam nagrywać, najpierw, bo w zdrowej, nowej psychologii jest tak, że najpierw Ty, potem inni, więc ja najpierw sobie zrobiłam dzisiaj taki na full wypas rytuał z wodą. Siedziałam, nie patrząc na rachunki za wodę i sobie medytację z pod wodą zrobiłam. Za chwilę Ci wszystko powiem, co tam z wodą trzeba zrobić. W każdym razie myj się dzisiaj. Umyj się za wszystkie czasy. I jeżeli jesteś wiedźmą, tudzież wiedźminem i masz przeogromną kolekcję kryształów, to dziś jest ten dzień, żeby je wszystkie umyć. Tak. Znasz procedury, wiesz, że tam się w soli namacza, parą też można większe okazy potraktować, bo kolega się pytał, jak geody myć kryształowe. Bierzesz myjkę parową, lecisz parą, tak. Szmatka też wystarczy. Bziugacz z wodą. Więc dzisiaj też jest dzień do mycia kryształów. Też trzasnęłam kiedyś o tym artykuł, wrzucę linka. Do programowania. Najwyraźniej znowu nie wyrobiłam się w 20 minutach. Po pierwsze, nałap dzisiaj wody w jakiś fajny, fancy-szmansy pojemniczek.
bo woda jakby złapana dzisiaj, nabrana dzisiaj do pojemniczka ładnego, zgrabnego, eleganckiego, będzie zachowywać te właściwości z 19 stycznia przez cały rok. Ja tutaj tego Urusłana cytuję, aczkolwiek przekazuję wiedzę aczkolwiek w trakcie, kiedy to czytałam, nastręczyło mi to parę pytań. Kiedy woda zamienia się we wszystkich pojemnikach, no to pokiegowała, ja mam go nabierać do dodatkowego pojemnika. Gościu 8,5 tysiąca lat, więc chyba wie, co mówi. Nabieramy do pojemnika wodę. Tą wodą można szczepić. Słyszeliście o szczepieniu wody? To znaczy, że jeżeli macie inne pojemniki z wodą i macie wysoko wibrującą wodę nabraną z jakiejś magicznej studni, łzy jednorożca, łzy syreny, to możecie zakroplić do innych pojemników z wodą, czyli jeżeli mam tutaj mój pojemnik kochany z wodą i bym tutaj zakropliła jaśnie oświeconej wody ze świętej wody pod Białymstokiem, na przykład ze źródła, jest taka genialna tam źródełko, no to wtedy ilość bowisów w tej mojej szklaneczce by magicznie wzrosła. To się nazywa szczepienie wody. Dodajesz parę kropel wysoko wibrującej wody do wody, którą już masz. Woda twoja, albowiem powiadam ci, została zaszczepiona. Teraz tak, zanim przejdę do generała Borisa Ratnikowa, świętej pamięci, to najpierw powiem zasady, których nas nauczył Lew Kłykow w Szkole Uzdrowicieli Duchowych. A zasady są proste, bo Boris Ratnikow mówił, żeby do wszystkich takich magicznych rzeczy, o których za chwilę Wam będę mówić, czyli do programowania wody, żeby używać wody z natury. Ona się dużo bardziej nadaje, bo jest takim czystszym kryształem, niż ten kryształ, co sobie przepłynął przez rury kanalizacji i już nabrał jakiejś tam informacji. Ale Lew Kłykow i na to ma rozwiązanie, dlatego trzeba się uczyć od wielu nauczycieli, a nie od jednego. Chodź wodo do mnie, moja kochana wodo. I Lew Kłykow mówi, że zanim zaczniesz programować wodę, żeby potem tą wodą zaprogramować siebie i zmienić swój los, programy, w które wierzysz i według których odbywa się twoje życie, to najpierw tą wodę trzeba oczyścić. I ja nie będę się tutaj zagłębiać w oczyszczanie fizyczno-chemiczne. O tym sobie już porozmawialiśmy w odcinku Woda, ciekły kryształ. Link już wspominałam, jest pod spodem. Ja powiem o oczyszczaniu informacyjnym. Więc Lew Kłykow nakazał modlić się nad wodą 2 razy, czyli programować wodę 2 razy. Pierwszy raz, kiedy właśnie woda przybywa do twojego domu, nalewasz ją z kranu, czy skądś tam indąd, z butelki, wtedy robisz programowanie, modlitwę intencyjną w celu oczyszczenia wody. Potem 5 minut czekasz 5 minut i wtedy robisz właściwe programowanie. Wtedy w szkole Lwa Kłykowa jest to modlitwa. Wrzucałam ją na kolędzie, ja ją wrzucę tutaj jeszcze raz, w linku pod spodem, nie będę teraz jej przytaczać. Więc może być to modlitwa intencyjna, czyli jakby odwołujesz się do Boga w sobie, po czym mówisz programowanie, tą właściwą rzecz, jaką masz intencję, co ty chcesz. I znowu potem odwołujesz się do Boga w sobie, jakby zamykając modlitwę. Zasady modlenia się te nowoczesne, można powiedzieć, czyli jakby kontaktując się z boskością w sobie, też Wam mówiłam na kolędzie, szczerze polecam. Bodajże w 12 odcinku o tym mówiłam. Tak, chyba w ostatnim odcinku kolendy, jak się modlić. W końcu rekolekcje to były. Dobra. Więc wrzucę link do artykułu z modlitwą intencyjną, jeżeli ta metodyka by Wam pasowała. Ale z tego najbardziej zapamiętajcie, że najpierw musi być programowanie, które oczyści pierwotną informację, a potem drugie programowanie, które już włoży tą właściwą informację, którą od wody chcesz uzyskać.
Bo tutaj tylko dodam, każdy kryształ, czy ciekły, czy stały, ma taką właściwość, że zapisuje informacje i jeżeli ta informacja została zapisana w strukturze krystalicznej, kryształu, to kryształ potem będzie promieniował tą informacją, będzie z siebie emitował nią. Więc tak na poziomie mechaniki energii, jak można powiedzieć, to tak się będzie odbywać. Na poziomie mechaniki naszej fizjologii, tak jak to programowanie się odbywa. Już tutaj przejdę do wiedzy, którą można znaleźć w wykładach generała Ratnikowa z KGB. Generał Ratnikow mówił, że zwłaszcza nasze płynne części typu krew czy limfa to jest 80% woda, inne nasze części, tkanki, narządy mają troszeczkę mniej. Najmniej ma szkliwo zębów, kości, ale generalnie jesteśmy bardzo nawodnieni. I starość generalnie polega na tym, że stajemy się taką pomarszczoną rodzynką. Kiedyś ktoś pięknie powiedział, że rodzynka to strapione winogrono. Więc stajemy się na starość takim strapionym winogronem, gdyż albowiem wyparowujemy z siebie wodę. Tracimy zasób wody w naszych ciałach. Dlatego bardzo ważne, nawet jak ci się nie chce pić, to i tak się nawadniaj. I woda, już powiedziałam Wam, na jakiej zasadzie ciekły kryształ został tutaj zaprogramowany, tak? Czyli została tutaj włożona informacja. Za chwilę będziemy to przechodzić, te kroki, tak? Będę Wam wszystko podawać, ale załóżmy, że to już się stało. Też pamiętajcie to, co Wam mówiłam przed chwilą, że z wodą jest jak ze słoniem w lodówce, tak? Że najpierw trzeba wyjąć program, żeby móc włożyć nowy, tak? Dlaczego jak ze słoniem w lodówce? To jest taki stary, strasznie suchar, że ile trzeba zrobić ruchów, żeby włożyć słonia do lodówki? 3. Otworzyć lodówkę, włożyć słonia, zamknąć lodówkę. A żyrafę? 4. Otworzyć lodówkę, wyjąć słonia, włożyć żyrafę, zamknąć lodówkę. Sorry, jak koło fortuny teraz się zachowuje. Ale z wodą jest tak samo, tak? Na słonia. Najpierw wyjąć słonia, żeby można było włożyć kolejny program. Teraz chyba zapamiętacie, kotwicę NLP Wam zrobiłam. Wodę zaprogramowaną wlewacie do swojego układu pokarmowego. Tam ona Wam się wchłania przez kosmki jelitowe. I tam w jelitach cienkich i w jelicie grubym się wchłania woda. To leci żyłą wrotną wątrobową i trafia do Waszej krwi. Razem z krwią jest pompowane do mózgu. Kiedy trafia do Waszej kory czołowej, do Waszego mózgu, tam informacja, która była zapisana w ciekłym krysztale zwanym wodą, jest wchłaniana w ciekły kryształ zwany wodą w Waszej limfie. I na podstawie obrazów jest zakodowywana w Waszym centralnym systemie nerwowym. A obrazy to jest coś, co jakby KGB, przynajmniej ten wydział, w którym pracował generał Ratnikow, oni tam twierdzą, że obraz rządzi rzeczywistością. To i tak patrzę na tytuł tej książki Masaru Emoto, Woda, obraz energii życia. O tak, bo wodą można zarówno zapisać obraz energii życia, jak i obraz energii śmierci. O tak, za chwilę Wam o tym będę mówić. Ale obraz, jak już zostanie zakodowany w Waszym systemie nerwowym, on będzie wizja będzie Was ciągnęła. Stanie się Waszym losem. Bo czuję, że odeszłam od tematu, a mam się skupić, Monia, na programowaniu. Programowanie siebie za pomocą wody. Najprostsze programowanie siebie, na którym jedzie cały wschód tak naprawdę. I Ukraina, i Rosja, i tam Syberia cała, jak sobie tam patrzę i podglądam te narody.
to oni każde picie wody wykorzystują do zaprogramowania siebie. I żebym była najładniejsza w całej dzieriewni. Na przykład. Albo wodo, wodziczko, przynieś mi bogactwo. Tam są różne zaklęcia. Widziałam, jak dziewczyna zaklinała, żeby się jakiś chłopak w niej zakochał, żeby schudnąć, żeby być piękniejszym, żeby być bogatszym, żeby odnieść sukces w czymś, żeby zdać egzamin. O matce muszę powiedzieć, bo ona tam boryka się z egzaminem. Najprostszy rodzaj programowania. Bierzesz wodę, gadasz do niej, szepczesz afirmacje, zaklęcie i wypijasz. Czekajcie, co ja chcę? Oczywiście, że ja chcę być śliczna. Jeszcze bardziej śliczna chcę być woda. Chcę być piękna, młoda, zdrowa i pełna energii, pełna radości. I łyk. Tak wygląda w najprostszej formie programowanie, w najprostszej. W trochę większym, bardziej skomplikowanej formie ja Wam bardzo dokładnie to opisałam, nie będę znowu tutaj się powtarzać, bo jeden sposób programowania wody według Ratnikowa macie w materiale o wodzie, link pod spodem i tam mówiłam o tym, że najfajniej jakby zdobyć wodę z naturalnego źródła. Mówiłam o procesie zamrażania tej wody z naturalnego źródła, czyli nie taka z kranu, tylko chociażby ze świętej wody pod Białymstokiem. Naprawdę tam macie fajne źródełko, ekstra ta święta woda jest. Ale szczerze, to nawet woda oligoceńska z tych studni, które są z ujęć, które ma nasza kochana Warszawka, ale podejrzewam, że i w innych miastach też takie studnie fajne są. Gdziekolwiek jakieś fajne źródełko dorwi, napełnij baniaczki i część tej wody zamroź. Tam opowiadam w tej fancy-szmansy metodzie, jak ją czyścić, bo jak tą wodę zamrożoną rozmrozisz, w trakcie tam się powstanie taki rdzeń. W tym rdzeniu się po środeczku będzie taki ostatnia część, która nie będzie rozmrożona. Jak zaczniesz rozmrażać tą wodę, to ten rdzeń trzeba i wywalić, bo tam się wszystkie syfy energetyczne i informacyjne gromadzą i Ratnikow radzi tak z 2-3 razy zamrozić, rozmrozić i z taką świętą wodą właśnie Wam podawałam cały sposób programowania tej wody. Teraz ja Wam powiem tylko w bardzo, bardzo prosty sposób, bo do wody możesz mówić prostym chłopskim językiem albo poetycko. I możesz tak mówić właśnie do szklanki z wodą. Możesz tak mówić pod prysznicem, rano i wieczorem. W ogóle nie leń się. Pod materiałem, jak Wam wrzucałam, matka czworga mi pisała, że ma bardzo dużo zajęć i kiedy ona ma to wszystko robić. Słuchajcie, naprawdę i tak się myjesz, stoisz pod tym prysznicem, to nie myśl o banielukach, tylko się skup, bo możesz siebie zarąbiście zaprogramować. Oj, jak bardzo siebie, los swój możesz zaprogramować zwykłym prysznicem albo szklaneczką wody. Więc tak samo, do prysznica, do szklanki wody, takiej zwykłej albo zamrożonej, rozmrożonej fancy metodą, którą dostaniecie w linku pod spodem, pod tym filmem, mówicie. Najpierw wersja dla chłopa, prosty język. Ktoś mnie prosił, a nie można tej wersji Twoich nagrań dla mężczyzn robić? W sensie, że taki chaos. No, jestem kobietą. Prosta wersja. Dla Was, chłopaki. Wodo, zabierz wszystkie moje nieszczęścia, smutek, niemoc, zmartwienia i choroby. Przywróć radość, szczęście i światło. Przywróć zdrowie mojemu ciału. Wodo, proszę, pomóż mi. Dziękuję. Najprostsza, zwykła afirmacja, zaklęcie, sentencja od KGB. Chłopaki się znają, tak? Skuteczni są. A ja według Huny twierdzę, że skuteczność jest miarą prawdy, więc się uczę od wszystkich, tak? Więc skoro Bóg mi dał rosyjski, to czemu nie? Uczę się
od tych, którzy są najlepsi i efektywni. Ale to taki psychotroniczny wydział ten, wiecie, generał Ratnikow był w psychotronicznym oddziale. Każde państwo ma taki psychotroniczny wydział. A teraz wersja, chciałam powiedzieć psychotroniczna, poetycka. I to dużo bardziej przemawia do mojej duszy, dlatego że to, co się mówi, najważniejsze, to może mówić z wiarą. Nie, że odklepać formułkę jak zdrowaśkę, tylko mówić z zaangażowaniem emocjonalnym i psychicznym. Takim. Znaczy bez podniecania się za bardzo, ale z wiarą. Z taką naprawdę z wiarą, że to, co mówisz, to naprawdę wierzysz w to, co mówisz, że to jest prawda. Jak tego elementu zabraknie, możesz se klepać zdrowaśki na zdrowie. Absolutnie. 1000 lat i nic nie pomoże. A tak masz programowanie. A ostatnio koleżanka zapytała się: Monika, a dlaczego ty nie masz zmarszczek? Programowanie wody. Sekret. Wersja poetycka, przy której mi się jest dużo lepiej wczuć. Wodo, wodeńko, czysta siostrzyczko, przyjmij wszystkie moje smutki, przyjmij wszystkie moje troski, zmyj gorycz z mojej duszy, zmyj zło z mojego ciała, oczyść mnie, zabierz żal i nieszczęście, obmyj mnie ze smutku, odpędź wszystkie moje choroby. Przywróć radość, przywróć szczęście, przywróć światło w mojej duszy, przywróć zdrowie i młodość i piękno mojemu ciału. Wodo, wodeńko, pomóż mi proszę. Dziękuję. Ja się wtedy z tym żywiołem siostry wody bardzo, bardzo mocno łączę i tak czuję żywioł, element. I ja proszę ją, programuję jakby kryształy ciekłe, które na mnie spływają i te kryształy od razu programują wodę we mnie. I działa. Obiektywnie, znaczy to jest moja historia, tak? Nie robiłam próbkowania naukowego na 1000 człowieków, ale obiektywnie, absolutnie, odkąd zaczęłam świadomie programować prysznic i wodę, którą piję, i robię sobie też tak, że programuję wodę na noc, piję ją na noc, rano też wypijam, też robię sobie takie programowanie, ale głównie to prysznic. Mam dużo więcej energii, a można powiedzieć, że poziom radości w życiu wzrósł, mimo że obraz życia się nie za bardzo zmienił. I botoksik działa, wodny. Zobaczymy jak długo. Okej, słuchajcie, piękne dzięki za dziś. Idźcie się myć. Nie, czekajcie, jeszcze tutaj miałam małą adnotację. Karteczkę zapodziałam, ale ja pamiętam, tu mam karteczkę, co miałam wam powiedzieć, bo 80% w krwi, w limfie, tak, w innych narządach, może trochę mniej, trzymając się poprawności biologicznej. Spędź dzisiaj chwilę z wodą swojego ciała. I zrób się ślicznym. Zwłaszcza dziewczynki, ale chłopakom też. Możesz sobie puścić do tego piosenkę. Jest taki musical z lat 50. Z Nowego Jorku. West Side Story, czy East Side Story. West East Side Story, jakoś tak. I tam jest taka piosenka. I'm so pretty. Nie będę was męczyć jakby swoim pięknym głosem, ale piosenka I'm so pretty absolutnie masz sobie pójść do łazienki i spędzić czas z wodą swojego ciała. Tam sięgam, bo już potrzebuję sięgnąć do swoich notatek, które nieoczekiwanie znalazły się w tym programie. Ale was kocham, więc potrzebuję wam to powiedzieć. To jest ze Złotej Księgi Saint-Germain. Substancja twojego ciała i ta substancja, która wydaje się tobie niewidoczną wokół ciebie, są bardzo czułe i wrażliwe na twoje świadome myśli i uczucia.
w związku z czym możesz im nadawać każdą formę, jaką chcesz. Substancja Twojego ciała może być modelowana przez Twoją świadomą myśl i uczucie i może uzyskać piękną formę. Twoje oczy, zęby i skóra mogą być olśniewająco piękne. I powiedz do siebie przed lustrem, robiąc sobie właśnie I'm so pretty. Taką afirmację, programowanie, właśnie przykładowe programowanie struktury Twojego ciała na piękną. Władzę piękna i inteligencji, którą jam jest. Rozkazuję przybrać formę doskonałego piękna każdej komórce, z której zbudowane jest moje ciało. Posłuszne moim rozkazom, przemienia się w doskonałe piękno myśli, słów, uczuć i formy. I na tym skończymy ten materiał. Tak na przykład zaprogramuj wodę swojego ciała. Mua! I'm so pretty.